Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, wczoraj pojechałam sobie do jednego z hoteli w Tel Awiwie, dlatego że ten hotel ma bardzo fajną kawiarnię w piwnicy na dole i ta kawiarnia jest dostępna nie tylko dla gości hotelu, ale też dla osób z zewnątrz. Pracuję tam dość często, chociaż w zasadzie to pracowałam przed pandemią, bo podczas pandemii, przez pierwsze 1,5 roku pandemii, ta kawiarnia razem z hotelem oczywiście pozostawały zamknięte. Całkiem niedawno ta kawiarnia z powrotem się otworzyła, więc pojechałam tam wczoraj popracować, dlatego że nie mogę się skupić pracując w domu, a pracuję z domu codziennie, więc często sobie po prostu wychodzę, żeby usiąść gdzieś w spokoju, też trochę zobaczyć ludzi i popracować. I tuż pod wejściem tego hotelu siedziała na chodniku Ukrainka. Poznałam po prostu ze słuchu po języku, bo rozmawiała pewnie ze swoją rodziną na Ukrainie przez telefon i obok niej siedziały dwie Izraelki, pocieszały ją, dlatego że ta dziewczyna płakała, była roztrzęsiona i wyszła z pracy, czytając pewnie newsy na temat tego, co się tam teraz dzieje. Jej szef Izraelczyk do niej wyszedł, też ją gdzieś tam próbował pocieszyć, no i powiedział jej, żeby poszła do domu, żeby wyszła wcześniej z pracy i odpoczęła, ochłonęła sobie na spokojnie w domu. No i tak patrzyłam na tę Ukrainkę i nie za bardzo wiedziałam, jak się zachować. Z jednej strony bardzo chciałam do niej podejść i trochę ją pocieszyć na tyle, na ile można pocieszyć kogoś w takiej sytuacji, ale chciałam ją po prostu wesprzeć. Natomiast no, koniec końców nie zrobiłam tego, głównie dlatego, że były obok niej już dwie koleżanki, które ją przytulały, więc nie była sama. No, z czasem stwierdziłam, że mogłam jednak do niej podejść i chociaż to słowo wsparcia w jej stronę skierować. Natomiast, no wiecie, człowiek jak zawsze po fakcie dochodzi do takich wniosków. No, ale właśnie od tego chciałam zacząć ten odcinek, dlatego że to, co dzieje się na Ukrainie, nie jest tematem obojętnym tutaj w Izraelu, zarówno politycznie, jak i tak po prostu po ludzku, ale do tego za chwilkę dojdę, bo zebrałam kilka czy kilkanaście nawet takich informacji, które wyciągnęłam a to z izraelskiej prasy po angielsku, a to po hebrajsku i postaram się to w pigułce Wam dzisiaj przekazać. Chciałam też zacząć od tego, że Putin usprawiedliwia swój najazd na Ukrainę chęcią demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, co brzmi dość ironicznie w mojej opinii, jako że prezydentem Ukrainy, demokratycznie zresztą wybranym, jest Żyd. Zresztą bardzo podobała mi się odpowiedź ukraińskiego rządu na Twitterze, właśnie na te słowa Putina. I myślę, że nie będę nawet tej odpowiedzi cytować, bo też nie chciałabym wymawiać tutaj nazwisk, które algorytm YouTube'a mógłby uznać za wystarczający powód, aby zablokować mi ten film albo ograniczyć jego zasięgi, więc po prostu wstawię ten tweet tutaj na ekranie. Szacuje się, że ponad 200 000 Ukraińców może starać się o izraelskie obywatelstwo na tak zwanej mocy Law of Return, czyli prawo powrotu. Każda osoba, jeżeli udowodni swoje żydowskie pochodzenie, swoje żydowskie korzenie, może ubiegać się o izraelskie obywatelstwo i tutaj w Izraelu zamieszkać jak każdy inny obywatel, który się na przykład w Izraelu urodził. Więc mówi się o 200 000 Ukraińców, którzy mają takie prawo, z czego tylko 1/4 podobno ma pochodzenie żydowskie takie halachiczne, czyli tuż po matce. I to jest to pochodzenie najbardziej pożądane, jeżeli można tak powiedzieć, najbardziej akceptowane przez rabinat. Dlatego, że jeżeli chodzi o rabinat rozpoznaje tylko te korzenie idące po mamie i po babci. Natomiast jeżeli chodzi o Izrael jako państwo, no to tutaj już akceptuje się osoby o każdym pochodzeniu żydowskim, niezależnie czy idzie ono od babci, czy od dziadka. No więc takich osób ma być do 200 000 i Izrael powiedział, że jest przygotowany na przyjęcie do 200 000 uchodźców z Ukrainy. Zresztą szacunki Izraela ogólnie o uchodźcach z Ukrainy mówią o tym, że ponad 5 milionów Ukraińców będzie starało się kraj opuścić w związku z obecną sytuacją. Jeżeli chodzi znowu jeszcze o aliję Ukraińców do Izraela, to też zdaje się, że wczoraj w Izraelu wylądował samolot chyba z 75 osobami z Ukrainy. Najstarsza z nich miała 81 lat,
a dużo z tych osób, chyba ponad 20, to były dzieci poniżej 18 roku życia. Z kolei minister integracji Ali i integracji Pnina Tamano powiedziała, że w związku z awaryjną sytuacją na Ukrainie trwają prace nad tym, żeby te procesy Ali dla ukraińskich Żydów były przyspieszone. Proces Ali zazwyczaj zajmuje kilka miesięcy, czasami nawet kilka lat. Zależy to wszystko od tego, jakie dokumenty posiadacie, czy musicie tych dokumentów szukać na przykład w archiwach. Natomiast ze względu na obecną sytuację krytyczną na Ukrainie, Izrael powiedział, że ten proces Ali będzie przyspieszony tak, żeby ukraińscy Żydzi mogli jak najszybciej wylądować w Izraelu. Na początku plan był taki, żeby ukraińskich Żydów przywozić do Izraela samolotami, ale odkąd zamknięto przestrzeń powietrzną, Izrael zorganizował, z tego co czytałam, autokary, które miałyby przewozić ukraińskich Żydów na przykład do Polski czy do innych krajów ościennych i stamtąd już organizować Ukraińcom loty. Wyższy urzędnik albo wyższa urzędniczka, ponieważ ta osoba poprosiła o zachowanie anonimowości, z Odessy, z organizacji żydowskiej Tikwa. Tikwa to po hebrajsku nadzieja. Ta urzędniczka albo urzędnik zajmuje się edukacją Żydów i ma pod swoją opieką w tym momencie ponad 300 żydowskich sierot. Wczoraj dla jednej z izraelskich gazet powiedziała, że jest ogromna panika, telefon urywa się od 4 nad ranem, mnóstwo starszych osób obawia się, że nie wystarczy im żywności. Zalecamy pozostawanie w domach, bo jest coraz więcej eksplozji na ulicach i nie mamy pewności, na ile wyjście z domu jest bezpieczne. Wyjazd z miasta jest zakorkowany, ludzie próbują uciekać. Z kolei naczelny rabin w Kijowie, Jonatan Markowicz, powiedział, że dziesiątki ludzi ukrywa się w jego synagodze. Razem z żoną utworzyli tam zapasy jedzenia, paliwa, położyli materace. Setki Żydów wciąż pozostaje w Kijowie, zwłaszcza ci, którzy nie zdołali uciec przed porannym atakiem. Ci, którzy nie uciekli przed 6:30 rano, utknęli teraz w mieście, jako że drogi są kompletnie zatkane przez uciekających cywili. Nie posiadamy schronu przeciwbombowego, mówi rabin, ale przynajmniej możemy być razem. Z kolei emisariusz Hasydów z Chabad Lubawicz powiedział, że trwają prace nad zabezpieczaniem synagogi, tak żeby stała się chociaż w jakimś stopniu schronem dla ludzi. Są zabezpieczane okna workami z piachem. Ludzie po prostu po porannym ataku spakowali się, zaczęli szukać schronienia byle gdzie i telefon w synagodze też się urywa. Mówi się o 20 000 ukraińskich Żydów, którzy próbują się do synagogi dodzwonić. To się dzieje z Żydami na Ukrainie, a co się dzieje tutaj w Izraelu, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w Izraelu mieszka mnóstwo Rosjan, więc to też ma wpływ na to, jak tutaj odbierana jest sytuacja. Wczoraj, jeżeli się nie mylę, pod rosyjską ambasadą i konsulatem w Tel Awiwie odbywał się protest. Sprejowano, pisano po murach ambasady i 4 osoby zostały za to aresztowane. Oprócz tego rosyjscy Żydzi oraz Izraelczycy pochodzenia rosyjskiego palili pod ambasadą swoje rosyjskie paszporty. Izraelskie Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych obiecało pomoc personelowi lotniczemu, który utknął w Izraelu z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej przez Rosję. I też są komunikaty na Twitterze tej organizacji. Wszystkie osoby, które utknęły w Izraelu, a są związane z lotnictwem, niezależnie od tego, czy jest to obsługa pokładowa, piloci, mają się zgłosić, jeżeli potrzebują jakiejkolwiek asysty. Przejdźmy do tego, jakie jest stanowisko Izraela w tej kwestii, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa. Zanim zaczęłam się zagłębiać, nie miałam pojęcia, jak skomplikowana jest ta sytuacja i w jakim położeniu właściwie znajduje się Izrael, bo wydawać by się mogło, że przecież Izrael tutaj nie za wiele ma wspólnego z Rosją, nie musi się tej Rosji aż tak bardzo obawiać, jeżeli jest w ogóle ktokolwiek, kto nie musi obawiać się Rosji. Natomiast okazuje się, że wcale tak nie jest. Bardzo się myliłam w tej kwestii i jeżeli chodzi właśnie o stanowisko Izraela, na początku, jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, słyszałam takie komunikaty, że ministrowie izraelscy byli proszeni o to, aby nie zabierać głosu w tej sprawie i publicznie się na ten temat nie wypowiadać. Wszystko zmieniło się po porannym ataku, po porannej inwazji Rosji na Ukrainę. No i taki w zasadzie pierwszy krytyczny komentarz Izraela względem Rosji padł z ust ministra spraw zagranicznych Jaira Lapida, który powiedział, że Izrael potępia najazd Rosji na Ukrainę i że popiera integralność i suwerenność terytorium Ukrainy oraz że jest gotowy nieść pomoc humanitarną na Ukrainie. Komentarz Izraela spotkał się w zasadzie z błyskawiczną odpowiedzią Władimira Putina. Ta odpowiedź nie odnosiła się bezpośrednio do słów w temacie najazdu na Ukrainę, odnosiła się do zupełnie innej sytuacji, ale była taką szpilą chyba wbitą
w stronę Izraela i taką sugestią, ja nawet bym powiedziała, że w pewnym sensie, może nie groźbą, ale takim pokazaniem swojej pozycji, Rosja odpowiedziała, mówiąc, że nie popiera okupacji wzgórz Golan, które bezdyskusyjnie należą do Syrii i Izrael tutaj łamie prawo. Zresztą wrzucę Wam ten tweet tutaj na ekranie, dlatego że nie mam w głowie tych wszystkich cytatów, a bardzo mi zależy na tym, żebyście zobaczyli treść. Dlaczego Izrael próbuje pozostać neutralny? Chociaż chyba próbował, powinnam powiedzieć, bo ten ostatni komentarz jest, myślę, że dosyć bezpośredni i widać po tym komentarzu, po której stronie Izrael się opowiada, że opowiada się po stronie Ukrainy. Natomiast cały czas Izrael próbuje ostrożnie do tej całej sytuacji podchodzić i w miarę neutralnie wypowiadać się w temacie inwazji Rosji na Ukrainę. Dlaczego tak jest? No słuchajcie, to też było dla mnie spore zaskoczenie, bo ja na co dzień się tymi kwestiami aż tak bardzo nie interesuję. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę w Syrii, to Rosja tutaj opowiada się po stronie prezydenta Asada, w przeciwieństwie zresztą do Stanów Zjednoczonych. To wiąże się z tym, że Rosja w kontekście militarnym jest obecna i bardzo silna na północnej granicy Izraela, więc Izrael też ten oddech Putina gdzieś tam na sobie czuje, a północna granica to też jest to miejsce, gdzie Izrael prowadzi kampanię powietrzną przeciwko bojownikom wspieranym przez Iran. No i w tym kontekście w sumie trudno się dziwić Izraelowi, że czując ten strach na plecach próbuje chociaż trochę zachować neutralność. Kolejnym czynnikiem jest to, że zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji znajduje się duża społeczność żydowska. W związku z tym Jair Lapid stwierdził, że wypowiadając się w temacie inwazji Rosji na Ukrainę, trzeba zachować ostrożność i mieć na uwadze to, że po dwóch stronach jest tam bardzo wielu Żydów. Według Jerusalem Post Kijów poprosił Izrael o wystąpienie w roli mediatora pomiędzy Kijowem a Moskwą, argumentując to w ten sposób, że Jerozolima jest w zasadzie jedynym miejscem, które ma bardzo dobre stosunki zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Zresztą podobno, według nieoficjalnych źródeł, Kijów prosił też o wystąpienie w roli mediatora Turcję. Naftali Bennett, premier Izraela, w zasadzie odrzucił tę prośbę, mówiąc, że on już próbował takie rozmowy podejmować z Putinem ponad rok temu i że Putin w zasadzie nie wykazał żadnego zainteresowania, więc te rozmowy mijałyby się z celem. Po odmowie Naftaliego Bennetta skierowano tę prośbę podobno do prezydenta Izraela Isaaka Herzoga, który stwierdził, że on żadnej takiej prośby nie uzyskał i w zasadzie to nie wiadomo, on nie wie, o czym mowa. Trzeba też stwierdzić, że prezydent w Izraelu, funkcja prezydenta w Izraelu jest dosyć symboliczna, więc jeżeli chodzi o politykę izraelską, to prezydent tutaj nie ma jakiejś większej mocy sprawczej. To by było tyle na dzisiaj. Chciałam Wam bardzo podziękować za wysłuchanie tej perspektywy izraelskiej i tego, co tutaj się na miejscu dzieje w kontekście ostatnich wydarzeń. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby nagrywania kolejnych filmów w tym temacie. Jest to oczywiście myślenie życzeniowe w tym momencie, ale taką mam nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Trzymajcie się tam mocno i życzę Wam, żebyście byli bezpieczni.